dzisiejszym programie odwiedzimy fabrykę podłóg drewnianych, by przyjrzeć się produkcji parkietu. Wykonuje się go najczęściej z drewna dębowego oraz jesionowego. Kłoda przechodzi przez szereg pilarek, na których jest cięta na tzw. fryzy, czyli elementy nieco większe od gotowej deski o grubości nawet do 29 mm. Wycinane są duże sęki, przebarwienia i inne wady. Z tartaku fryzy trafiają do fabryki, gdzie są sezonowane. Przez kilka miesięcy w naturalnych warunkach oddają wilgoć i stabilizuje się ich struktura wewnętrzna. W tym czasie następuje proces suszenia. Na początku drewno jest nawilżane, aby stopniowo można było je równomiernie wysuszyć. Nad całym procesem czuwa system komputerowy, który na bieżąco sprawdza parametry drewna i dobiera odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Po wysuszeniu rozpoczyna się proces strugania wstępnego, czyli ścinanie wierzchniej warstwy deski. Na tym etapie następuje pierwsza klasyfikacja drewna. Eliminuje się kawałki z sękami oraz pęknięciami, gdyż w dalszym procesie powodować będą krzywienie się drewna lub pękanie. Część desek poddawana jest modyfikacji termicznej, w której drewno podgrzewane jest do około 200 stopni Celsjusza, dzięki czemu zmienia się jego barwa oraz zwiększa twardość, stabilność wymiarowa i odporność na zmiany wilgotności. Ponieważ proces przebiega w temperaturze powyżej temperatury zapłonu drewna i może się w każdej chwili zapalić, konieczne jest wypompowanie z wnętrza komory powietrza, aby pozbyć się tlenu. Robi się to pompując do wnętrza parę wodną i utrzymując ciśnienie wewnątrz nieco wyższe niż na zewnątrz komory. Po modyfikacji termicznej deski wracają na profilowanie, gdzie frezami z diamentowymi ostrzami nadaje się im ostateczną grubość, formuje pióro oraz wpust, który pozwoli później na łączenie ich między sobą. Kolejnym etapem jest szlifowanie. Papierami ściernymi o różnej grubości wyrównuje się powierzchnię, by mógł być położony lakier. Proces lakierowania omówimy na przykładzie wzoru jodu. Nakładanie lakieru odbywa się walcami gumowymi. Lakiery krążą w układzie zamkniętym, dzięki czemu nic nie przedostaje się do środowiska. Po nałożeniu lakier suszony jest lampami UV i po wyjściu z maszyny jest całkowicie suchy. Nakłada się 7 warstw lakieru. Warstwa wypełniająca, 4 warstwy podkładowe i 2 nawierzchniowe. Wszystkie rodzaje podłóg można pokryć lakierem bezbarwnym lub kolorowym. Standardowo stosuje się lakierowanie zakrytoporowe, podczas którego następuje całkowite pokrycie drewna lakierem. Uzyskana powierzchnia jest gładka i szklista. Grubość końcowa deski wynosi 15 lub 20 mm. Kontrolę jakości przeprowadza się po każdym etapie. Po lakierowaniu ocenia się stopień połysku, siłę przylegania lakieru oraz ilość nałożenia, czyli gramaturę poszczególnych warstw. Dla zabezpieczenia powierzchni deski przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu stosowana jest pianka ochronna, którą umieszcza się między lakierowanymi powierzchniami. Podłogi sprzedawane są nie tylko na rynku polskim, ale również europejskim, w szczególności w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich.